Słuchajcie, pamiętacie jak przed chwilą nagrywaliśmy ostatnią gadkę, że jedziemy do hotelu? Nie dojechaliśmy do hotelu. Ty, no właśnie, i co teraz? Chyba musimy się wrócić do tego Romka po silnik, chciał cały za 1000 euro. Chłopakom nie odpowiadało. Tak. Cycling cały czas się psuje, napędu niby nie ma. Pierwsi jesteśmy, tutaj nikt nie jechał, nie ma szans. A kto to teraz przyjedzie, żeby mnie wyjąć? Mówię, co on robi, Maciek! Wpadliśmy na pojebany pomysł, genialny pomysł. Pojedźmy na Bałkany. Wybieraliśmy Rumunię. Byliśmy 3 auta w budżecie do 5000 zł. 2000 zł mogliśmy wsadzić w modyfikację, żeby cały projekt zamknął się w 7000. No całkiem pojebany pomysł. Także zobaczymy, co się wydarzy na tym wyjeździe. Pierwsze 2 godziny pokazały, że to nie będzie łatwy wyjazd. A group of friends sets off into the unknown with nothing but 3 cheap off-road cars and one goal: to experience a real adventure. Deep in the wild Romanian mountains, they face harsh terrain, their own limits, and the unpredictability of nature. Every mile brings new experiences, proving that the best stories begin where comfort ends. O ja pierdolę. Ale on śliski, to w ogóle się nie działa. Brawo! Pięknie, pięknie, pięknie. Tak. Romania Expedition 2026. Because sometimes all it takes is stepping outside. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, czy my jesteśmy normalni, czy raczej z tych nienormalnych. Bo ja już swoją opinię mam, ale czekam na waszą, jest ciekawy. Drodzy widzowie, jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części z naszego wyjazdu 3 złomki i fajne ziomki, serdecznie was zapraszam do nadrobienia tego tematu, bo naprawdę tam się działo. Było mnóstwo awarii, mnóstwo przygód, mnóstwo fajnego offroadu, także nie zwlekajcie, wbijajcie na poprzedni odcinek i bawcie się dobrze. Nie przeciągając, zapraszam was na drugi odcinek z tej serii. Co robimy, Maciek? Najważniejsze, osłona, okulary. BHP. Tak jest. Demontujemy niepotrzebne elementy samochodu. Inżynierowie ze Stuttgartu powinni od razu tak, Na kilka takich gratów, żebym to nie mógł. tak postąpić. Naprawdę? Czego chcieć więcej? Kieruje się w ogóle do Stuttgartu, do Audi, kurwa, że Tak. Allroad wyszedł całkiem dobrze. Wymaga drobnych poprawek wprawdzie, ale jest całkiem dobry. Jak tam Paweł wczorajszy dzień? Elegancko, pojeździliśmy, było fantastycznie. Trasy wymagające, robimy śniadanko i jedziemy dalej. Konserwa turystyczna, ognisko się pali, kawa gotowa. Dźwięk gumówki o poranku. A dźwięk gumówki o poranku, tak Trzeba się jest. przyzwyczaić do tych dźwięków.
Dobrze jest. Ale dzisiaj będzie jeszcze intensywniej. Zakładamy buty, odpalamy fury i jedziemy. I będzie git, i będzie pięknie, ale jest rzeźko dzisiaj o poranku. Mrozik, pozamarzała woda w szklankach. Miałam zawracać, jechać do Serbii, ale zrezygnowałam po wczorajszym dniu. Bardzo dobrze się bawiłam. Więc zostaję chyba do końca w takim razie. Zresztą jak może nie być fajnie, no jakie są widoczki. Widoczek jest. Mieliśmy wyjechać o godzinie 8 rano, jest 9, a powód tego opóźnienia jest tutaj właśnie na ziemi, leży i nazywa się Audi. Co tu się Maćku stało? Opowiadaj. Widzę, że chyba coś się wydarzyło, co? Zmęczyłem się nieco i odpoczywam. No. Plan na dzisiaj jest taki, że musimy dość szybko wjechać do ASO Audi, poprosić o nowe poduszki silnika Oj. i jedziemy dalej. Oj. Poduszki są po prostu niewygodne dla silnika, dla jego bo ja tu leżę i też mi jest niewygodnie, silnikowi też jest niewygodnie i musimy właśnie załatwić nowe poduszki dla jego i będzie wszystko dobrze wtedy. Na jegomości? Tak. A tak naprawdę to chodzi o to, że silnik wyskoczył ze swojego miejsca, czyli z poduszek i musimy go wsadzić za pomocą wyciągarki w swoje miejsce. To jeszcze troszkę. A jak wyskoczył z poduszek, to uderzył maskę. Maćkowi aż się odbiła czkawka wtedy. I tak to już jest, kurwa, nie Maciuś? Co? No. Po szybkim serwisie, takim prowizorycznym, żeby dało się pojechać dalej, ruszyliśmy w trasę. Jest tu bardzo miło, cieplutko i wygodnie w Audi. Niektórzy mają kino domowe, ja mam kino samochodowe, kino kaudiane. Oglądam sobie oscarowy film Leonardo DiCaprio. Film, za który dostał Oscara po wielu, wielu latach. No powiedzieć muszę tylko tyle. K***a, jakie widoki, tu jest pięknie. Przepięknie. To jest właśnie Rumunia, jest przepiękna. Rumunia jest kobietą, a ja jestem w nich zakochany. Sytuacja w Rumunii w ostatnich latach mocno się zmienia. Offroad coraz bardziej staje się tam po prostu nielegalny. Oczywiście jest jeszcze masa dróg, którymi można się przemieszczać i jeździć, ale na przykład jazda w lasach państwowych już nie jest legalna poza drogami udostępnionymi do ruchu. Także jeżeli planujecie wycieczkę do Rumunii na offroad turystyczny lub jakikolwiek, to miejcie na uwadze, że trzeba mocno zbadać teren, gdzie można wjechać, a gdzie nie można. W opisie filmu zostawiam Wam bardzo ważny link. Jeżeli wybieracie się do Rumunii, sprawdźcie sobie tą stronę, przeanalizujcie,
Po prostu, żeby się nie skończyło dużym mandatem, bo mandaty tam są bardzo duże. Jeżeli marzy Wam się taka wycieczka, żeby pojechać na taki off-road właśnie takimi tanimi autami, to mam dla Was dobrą informację. Planujemy jeszcze jeden taki wyjazd w tym roku do innego państwa i jedna osoba z Was będzie mogła zabrać się z nami na taką wycieczkę. Ale o szczegółach wkrótce. Musicie śledzić kanał, musicie śledzić moje social media, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Na pewno już po pierwszym odcinku macie swoją ulubioną postać w tym serialu i ulubione auto. Koniecznie napiszcie w komentarzu niżej, kto to jest i co to jest za auto. Co się stało? Zobacz po co? Auto pracuje. Pokaż Karolina, gdzie tam skoczy, pokaż gdzie. Możesz się iść na dół? Pokaż. O. To nie bardzo. Wychodzi, Wyszedł. Bo Karolina wie jak złapać, wiesz, to ma odpowiedni kształt. I dlatego wpadało się wibracje. Oj. Zobaczymy, a on się teraz nie wygiął jakoś? Dawaj, kurde. Patrzcie jaki wielki. Słuchajcie, jesteśmy niedaleko Georgia Bay. Ja to miejsce znam z rajdu. W tym roku tutaj była The Rock Trophy. Przyjechaliśmy na złom lokalny. Też się parę osób zaopatrzało ostatnio. No i będziemy szukać poduszeczki do Audi, bo wywaliło wszystkie poduszki. Chłopaki mają, więc no Rumunia jest, kurde, żyje jeszcze tak jak Polska paręnaście lat temu, więc wszędzie szroty, wszędzie dużo części. Ale to jest też A6. I będziemy patrzeć, czy pasuje. Dobra, piękna aktualizacja. Jesteśmy w takiej rumuńskiej dziupli fajnej. Jest to taki fajny rumuński George, który nie wiem jak ma na imię po rumuńsku. I George... Kurde. I George mówi, że cokolwiek potrzebujemy, dzwońmy do niego. On ma chatę w górach, to jest jedyna chata w górach, więc na pewno trafimy. No i George nam ogarnął, że zamówi nam, znaczy mi, poduszki pod silnik do mojego Audi wspaniałego. I jutro rano je odbieramy. Nie powiedział wprawdzie how much, więc pewnie zgoli jak cholera. Ale co tam? Bo tu chciał mi opalić cały silnik. Ma taki z A6 C5 na tej dziupli. Ale mówi, że chce mi z całym silnikiem to sprzedać, a ja nie chcę z całego silnika, no bo gdzie ja sobie to wsadzę? Nie kupię całego silnika, żeby wyciągnąć dwie poduszki. No chciał 1000 euro za wszystko ze skrzynią. A bez skrzyni, tam bez turbo i tam całej tego przyrządowania chciał chyba 650 euro, no ale gdzie ja sobie to wsadzę? Nigdzie sobie tego nie wsadzę. Więc zamówiliśmy nowe. Teraz jedziemy szukać jakiejś hacjendy, pojeździmy jeszcze. Byłeś dzisiaj? Dzisiaj? No. A co jest dzisiaj? Dzisiaj jest środa. Dzień loda. No ale dzisiaj śpimy w hotelu. Hotelik. A tu zobacz jaki kurwa ładny samuraj, widziałeś? Jaki zrobiuszki? Piękny tu. Dzisiaj jest taki plan, że szukamy noclegu na dzisiaj, żeby się wykąpać, bo nie wykąpaliśmy się od 4 dni. Więc warto byłoby skarpetki, majtki zmienić, bo w ogóle jeździmy cały czas w tym samym outficie, co pewnie zobaczycie na filmie. Ale takie było założenie tego wyjazdu, żeby skromnie pojechać. Co macie dobrego, chłopaki? Sushi mnie, sushi! Sushi! O kurde, luksusy takie. Nawet w Rumunii można sushi zjeść. O, jakie wasabi, ja pierdolę! Ostre? Ty! O kurde, ty! Masz kosztuj! Ale czas! Pokaż. Łukasz, masz! Chyba, że ja tak chapnęłem, Kuba. Chcesz skończyć? Nie, ja jestem pełny. Spróbuj. Chcesz jeszcze jeden? Ale daje po nosie, co? Masz. Coś poszło z tym problem z ładowaniem, a to jest ostatni krok. Ale daje. Ale oni o mnie dbają, nie? Wiedzą, że film będzie dobry, jak mnie dobrze nakarmią. Także będzie dobra.
O, ale ostra, aż mi łzy poleciały. Nie można marnować takiego czasu. Ja na przykład bardzo nie lubię, jak mam kurz na desce rozdzielczej albo w kratkach. Wykorzystuję wtedy takie momenty i po prostu robię szybki detailing wnętrza. O. I proszę, miło i przyjemnie. O, jeszcze tutaj jest do tego specjalny pędzelek. O, cyk. Wczoraj było tu brudno, ale dzisiaj już jest czyściutko. No więc jeśli chodzi o stan techniczny mojego wozu, jak na razie, no to no tylko tak jakby to ująć, no. To tak jakby to ująć, no. Jak taka mała Azjatka po ostrym gangbangu na 4 k***y. No niby wygląda z wierzchu niespecjalnie i jest, że niby wszystko rozpierdolone, ale wezmę prysznic i jest ok. Także wystarczy, że umyję moją furę i jest salonówka, terenówka. Słuchajcie, moje Audi jest gotowe w trasę gdziekolwiek aktualnie. Nic mi nie wibruje za bardzo, no trochę koła, ale silnik jest prawie że na miejscu. Karolina, jak to ja Suzuki Grand Vitara? Zajebiście, bardzo fajnie się prowadzi. Ale wiesz, no, jedziemy po swojej drodze, nie? Ale podoba mi się. A Paweł, powiedz mi, jak tam Didi, spokojna jest? Paweł właśnie nic nie mówi, bo go pies właśnie zjadł. Tak, Pawła już nie ma z nami. Paweł został zjedzony, Didi prowadzi Jeepa. No powiem wam tak, w Jeepie to jest tak, że ewidentnie lata lewe koło, bo wystawiłem głowę za okno i no coś jest nie tak, no lata lewe koło, lewo prawo. A to nie lata około, tylko twoja głowa, bo ja widziałem, jak wystawiałeś głowę. Ty, to prawe koło lata, a nie lewe. Serio. Weź, Paweł, na lewy pas teraz przeskocz. Michał, perełeczka po lewej. Jezus, ja pier... Ale wiecie co, nie mogę przeżyć. Tam stała Grand Vitara z kartką na szybie, że my się nie zatrzymaliśmy. Ja bym tylko numer telefonu wziął. Michał, a jak po rumuńsku jest? Dzień dobry, kupię auto tanio. Wbijam na podwórze do takiej typowo wiejskiej rodziny i mówię Guten Tag everybody. Wie viel kostet ten Golf, co pod płotem Stejen? Patrzcie, jaka to piękna motoryzacja jeszcze jeździ w tym kraju. Dacia Berlina. Cóż, że Buda z początku lat 70. Wystarczy dojebać plastikowy zderzak i jest luks. Lift. Kuba, wczytaj się o drogę, bo nie wiemy, czy dobrze jedziemy. Halo, przepraszam. Ty, chyba bardzo niemiła była, olała mnie. Po rumuńsku musisz. Halo, dobrze jedziemy? Tam jest w dół czy do góry? Jak jest po rumuńsku? Tak, ładna. Ona do mnie chce. A teraz ty z nią pogadaj. Czekaj, panie koleżanko! Ej, halo! Proszę pani! Nikuja nie powiem. Witamy, jedziemy sobie pięknym wąwozem. Z prawej, z lewej strony wysokie skarpy. Podobno tędy jakiś rajd szedł w ogóle. Balkan Rally? Dobrze mówię? Tak sobie jedziemy. Dzisiaj mamy takie widoki. Zobaczcie, jedziemy za tą Balkan Rally. Wody. Macie teraz wszystkie ściegacy, ABC. Nie, tu do lewej zjedziesz. No, tu kolejną. A tam już but. I co będzie?
Ale ty mi się dziewczyno tutaj, Co? ale ty mi się podoba, że twój styl jazdy. But fajnie, ja zajebiście. Jedziemy, tam się kurzy. A u mnie zmiana i teraz oglądam sobie Django. Uwielbiam Quentina Tarantino. A Django jest... Kurde, wszystkie filmy Tarantino są dobre. Wszystkie. Absolutnie. Rumunia gwarantuje przepiękne widoki, szczególnie o tej porze roku, kiedy drzewa jeszcze do końca nie zazieleniły się, a na szczytach gór widać śnieg. No przepiękne są te widoki i uwielbiam na nie patrzeć. A co to jest konia czy z czego? Dolna myślisz? Tak. Trzeba by W sumie było tak, myślę, że to koń. siekacze. Tak. O, kły mu wypadają. Oby nie ten. Właśnie czytam na internecie jakieś takie dziwne wiadomości a propos środowiska offroadowego w Polsce. Jak zawsze są kłótnie, bijatyki i strata terenu przez to. Ale to które tym razem? Diesel czy gaz, czy patrol, czy Chodzi o Toyota? tereny i o rajdy. Ale nie istotne, bo nie będziemy się teraz tym przejmować, bo jesteśmy w Rumunii, w pięknej Rumunii, ale trochę zimnej. Takiej lekko zimowej. Za nami już widać piękne góry, w których jutro będziemy. Wysokie góry, pełne śniegu. Więc będzie ciekawie. Mamy zamiar zrobić jutro strategikę, nie wiem czemu przejdziemy, bo może być zasypana śniegiem, jak nie to po prostu zawrócimy. Ale przyjechaliśmy się tutaj się dobrze bawić i chyba tak się bawimy. Wydaje mi się, że to będzie fajny wyjazd, jest fajny wyjazd. Mamy tutaj praktycznie mieszankę wszystkiego, od jazdy takimi pięknymi szutrówkami po bardzo wymagające trasy i o dziwo te wszystkie pojazdy dają sobie radę, co jest zaskakująco niesamowite, bo niektóre tereny były takie, że w Polsce ludzie pomotanymi autami by nie chcieli jechać, a my to jedziemy, więc szacunek, szacuneczek dla Was, szacuneczki, bo to Wam się należy ten szacuneczek i tym sprzętom, które macie, które tak naprawdę niewiele mają. Grand Vitara kupiona za 1500 zł, to jest seryjne auto na MTK-u, więc jedzie. Także nie trzeba luksusów, nie trzeba inwestować tysięcy w auto. Oczywiście można, masz to inwestuj, wiadomo, ale można równie dobrze takimi tanimi autami pojechać i się dobrze bawić. Polecamy. Ale traka i tak nie dostaniecie, bo sobie krzywdę zrobicie. Jaki mamy jeszcze dalszy plan na dziś? Na dziś jest taki plan, że mamy 20 km do hotelu, ale zjeżdżamy do asfaltu, mamy już jakieś 5 km do asfaltu. Jedziemy na hotel, ogarnąć się i jedziemy dzisiaj zjeść do miasta jakieś jedzonko normalne, takie lokalne. A few moments later. Ankieta taka, czy wiesz co to jest? Co facet ma w spodniach, czego kobieta nie ma w spódnicy? O kurde. Ty, aż zaciekawiłeś mnie. Kurde.
Wiadomo, co się nasuwało, ale że w spódnicę? Nie wiem. Nie wiem. Co by tu odpowiedzieć? No, ciekaw Kurczę, jestem. bo jaja to za proste, nie? Weź, tego się nie nagrywa. Idę na jakąś dzidę. Co nie wie. No co może mieć facet w spodniach, a kobieta nie ma tego w spódnicy na pewno? Nogawka. Co to jest? 2 dziury w jednej dziurze. Ja zaraz ci pokażę, co są 2 dziury w jednej dziurze. Czekaj. Patrz. Ja ci pokażę. Niech to fajne. Co to może być? Co to? Dobra! Dawaj, dawaj. No dobra. Przytrzymaj ten guzik tam. Przytrzymaj mocno, no. Będzie szukał na AliExpress. A to na Allegro było. Włosy tak wiesz, szwoływały na wietrze. Po serii trudnych pytań i ciężkich spraw ruszyliśmy w kierunku hotelu. No i tutaj się zacznie. Chociaż nie, w prawo. Czekaj, za sprawdzę. Wjechaliśmy w najpiękniejszy las brzozowy, jaki kiedykolwiek widziałem. Mój numer 1 do tej pory był w Dolinie Baryczy, w moim sekretnym miejscu, ale to tutaj przebiło wszystko. Po prostu głowa wybuchła. Piękny układ drzew, wszystko na wzniesieniu. No, robiło to niesamowitą robotę i myślę, że każdy z członków tego wyjazdu był zachwycony tym widokiem. Ale nie o to tutaj chodzi. Jak? Quattruje jak trzeba. Few minutes later. W tym momencie wydarzyła się nieciekawa historia. Akurat to nie ja nagrywałem, więc dlatego mikrofon nie jest włączony, ale oczywiście tu nie widać tego na tym filmie. Na tym wzniesieniu skończyła się pompa wakum. Auto straciło hamulce i co gorsza straciło moc, a praktycznie wszystko straciło. No i w dodatku Karolina siedziała w środku. Bardzo się wystraszyła, wyskakując z auta. No powiem wam, że jadąc z tyłu akurat Karoliny jeepem, bo tam był dosyć stromy i taki hardkorowy zjazd, więc zamieniliśmy się na chwilę, bo u Karoliny też przez chwilę przestał działać reduktor. No to ta sytuacja nie była miła. Oczywiście Maciek udawał, że nic się nie stało i dalej oglądał sobie filmy na Netflixie, ale to tylko pozory. Majtki były pełne. Co tam się stało, Maciek? Co? Kadolina, odsuń się. Kadolina. Maciek, spokojnie, nic się nie dzieje przecież. Serio? Co się stało? No co, no nie wiem, no mocy brakło, bo nie ma podciśnienia. Zaraz. O, robi się niebezpiecznie. Trzeba jechać do hotelu, bo już się robi za hardkorowo. Maciek, co się stało? Tu Karolina mi, Maciek, kurde. Karolina mi tu podłożyła Patyka klimpotową. widzę, no jest patyczek, kurwa. Słuchajcie, pamiętacie jak przed chwilą nagrywaliśmy ostatnią gadkę, że jedziemy do hotelu? Nie dojechaliśmy do hotelu, do tego Audi się zepsuło. Musimy podjechać z powrotem tam. Musieliśmy podjechać tam. Ogólnie nie dojedziemy do hotelu na 17, bo już jest 17:50, a mieliśmy być o 17, więc kolacja dzisiaj będzie, nie obiad. Chyba tutaj jakiś problem trzeba zobaczyć, czy jest na zewnątrz podane też. Ty, a przed chwilą nagrywaliśmy, że jedziemy do hotelu, kurwa. Ty, no właśnie, i co teraz? Chyba musimy się wrócić do tego Romka po silnik, chciał cały za 1000 euro. Chłopakom nie odpowiadało, ale on mówi, to rzućcie propozycję, także może się za 500 dogadamy z nimi, I nie? mówił, że jak będziemy czegoś potrzebować, to możemy do niego dzwonić. Tak, mówi, że ma all Że parts, mieszka na górze all właśnie, parts, u szczycie góry, tak, tak, i wszystko ma, no. Robi się ciekawie. Jaka diagnoza?
No co, nie ma podciśnienia, wakupompa prawdopodobnie skończyła Dzwoń do swój tego cykl. rumuńskiego George'a, co mówił when you need when you need everything call me. Jak on teraz złapał błęda, to trzeba go... Ale my tu zrobimy na skróty, Ja wiem. Paweł, tak żeby tylko wyjechał Ja pod górę, Michał żeby wiem, miał ale jak bicie. on wszedł w tryb awaryjny, to trzeba ten błąd usunąć. Trzeba by było akumulator odpiąć, żeby on się zresetował. Dawaj piątkę benzyny i Zwalimy to Audi w w pizdu, dawaj, ściągamy tablicę, win się zdrapie i cześć. Jedziemy do hotelu. Ledwo jedzie, kurwa. silnik się nie trzyma. Ja się jeszcze poduszki dzisiaj nie poływane. wysrałem, nie najadłem, a to Audi. I tak nie wpływa. Ej, uszczelka w klapie mi jebła. Jeszcze uszczelkę wyjebało w klapie. No bez kitu, uszczelka w klapie mi jebła. No teraz to już nie pojedzie. No ma pewnie. Dobra, nie jest dalej. Ale jemu się reduktor też wydaje. Nie. Ale słabo idzie. Ja mówię, co on robi, Maciek! Zaraz udy. Nie ukrywam, że bardzo się wystraszyliśmy. Tego na filmie nie widać, ale ta polana była bardzo stroma i bardzo pochyła trawersem, więc mały błąd i można było to zakończyć rolką, lecąc dość długo w dół. Tutaj działo się jeszcze dużo nieciekawych sytuacji, ale niestety nie zostały nagrane. Dojechaliśmy do hotelu po długiej walce, ale się udało. Taka dziś noclegownia. Tutaj mili Państwo mają wszystko, czego trzeba. Wszystko, czego trzeba nam na śniadanko było. Śniadanko było przepyszne. A tutaj po swojsku normalnie. Biegają, chrumkają. Ten dzień był takim luźnym dniem, trzeba było naprawić Audi, inni pojechali umyć auta, a jeszcze inni zwiedzać okolice. Przez wioskę, w której żeśmy nocowali. Jedziemy, Michał, skrótem. Dobrze, dobrze. Może być nawet i skrótem. Ale tu jest fajnie. To jest, kurde... Polska wczesnych lat 2000, późnych lat 90. Co tu Maciek robimy? Słuchajcie, akcja jest taka, zajeżdżamy, taki szrocik, idziemy do chłopa, idziemy tu, jest taki chłopek z metra cięty, ciemny i mówimy, że potrzebujemy pompę do 2,5 TDI, nie? I chłopek idzie mówi, że tam do szefa musimy iść, szefa nie ma, idzie po klucze, otwiera nam taki baraczek i pierwsze co w baraczku leży to cały silnik 2,5 TDI i negocjujemy teraz. Także może kupimy pompę w dobrej cenie i będzie wszystko ok. Białe, tu chyba nie solą, nie wiem jak tu jest, ale chyba nie solą w zimie tych dróg, więc te samochody nie są takie poknite. No, dużo fajnej terenowej klasyki, bardzo dużo tu jeździ Suzuki, Grand Vitary, dwójki takie jak Pawła, Vitary jedynki, Samuraje, nawet kilka Jimmików widziałem, Z3-4 Wranglery widziałem, JK-U. No i tak jak to Łukasz opowiadał, no tak, jest taka rzecz, że tu się jedzie przez wioski i co wioska to obóz. Na przykład jedzie się i kurwa pół wioski stoi Land Roverami disco, same w różnym składzie rozkładu lub całkiem fajnego stanu. Następna wioska Suzuki, następna wioska to znowu już jakieś Mitsubishi Pajera, jedynki nawet, te kwadratowe jedynki są. Galoperka, Terakana, Teraniaka, ani jednego nie widziałem tu jeszcze. Ale za to dużo widziałem Feros. O, tam ktoś sobie fajnie, sobie normalnie gniją te dacie w sadzie pod jabłonkami. No i co? No, my po zakupach
kurwa, duże tanio Tesco. Szefa nam sprzedała pompę. Wakum za jedyne? Za jedyne 500 lejów. 500 zł prawie. No, 400 Good zł. price to you. Ale co mnie zaskoczyło, szefa normalnie nam wyskoczyła z paragonu. Da. Dziupla jak nie powiem co, a szefa normalnie mi tu paragon dała na Widziałeś pompkę. jaka kulturka? Kurde. Elegancko. Zaskoczony jestem, bardzo. Lecimy. A jak? Ale Paweł, tak by w Polsce było, gdyby nie te pojebane przepisy z tym OC. Bo czemu ludzie się pozbywają tych aut? Ludzie by woleli to trzymać gdzieś pod gruszą i mieć składnicę części. Ale OC trzeba płacić i musisz to zezłomować albo coś z tym zrobić. No właśnie to jest moim zdaniem też bez sensu, nie? Patrzcie co mamy, kurde. Nówki, poduszeczki, nóweczki, poduszeczki załatwione tu mamy, odebrane. Jedziemy zaraz składać krypę. Wymienimy poduszeczki, ciach ciach, szybki serwis, waku pompa. Fura jak nówka będzie darła pod górę znowu. Ale ludzie są chętni do pomocy, nie? Kurczę, no petarda. Wczoraj tam na szrocie spotkaliśmy tego George'a takiego, co nam mówił We need your help. no, when you need anything, call me. No i cyk zamówił nam, załatwił poduszeczki nowe do silnika w sklepie. Podjeżdżamy tutaj, pan już na nas czekał przed wejściem, już machał do nas tu zawijał i pytał, czy my tu for Audi? Mówimy, yes, we for Audi, sprzedał wszystko, super. Tam przecież u tego Johnego, u pani szefy na tym szrociku tak samo. Poszliśmy tu, pyk, pyk, pach, pach, kurde, pompa załatwiona. To wspaniale. Piękny kraj. Kurczę, oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzam, że Rumunia jest taką piękną kobietą, a ja w tej kobiecie jestem zakochany. A my jesteśmy dokładnie w tej miejscowości, gdzie w tamtym roku odbywał się The Rock Trophy i w tym roku plan był taki, że po tej imprezie, którą tutaj właśnie sobie robimy, miałem zostać na rajdzie. Niestety rajdy są odwołane, więc przedłużamy sobie imprezę o parę dni. Wróciliśmy z zakupów. Maciek musiał wziąć kredyt w rumuńskim banku, żeby kupić części do Audi. Wszystko mamy, wakum, pompę, wszystko. Także tak, ale wróciliśmy teraz tak. Widzimy, że tu Paweł coś robi z Kubą. A co to za robota? To tylko jest przegląd taki. Przed kolejną jazdą musimy tak sprawdzić sobie olej, płyn w podnicy. Coś tutaj linka od ręcznego się lekko podciągnęła i koło lekko tam gdzieś hamowało, to sobie to poprawimy, bo mamy na to czas. Także spokojnie. Wydechu odkręciły. Damy radę. Czyli pierdoły, tak? Pierdoły. Serwis trwa. Audi będzie bohaterem tych odcinków, bo ma najwięcej awarii. Żadnych awarii. Jakie awarie? Co się Maciek tu dzieje? Drobny serwisik tylko, wiesz co, na waku pompa. Chyba, ona chyba się zatarła, a tutaj i tutaj coś było tutaj, ale tego już tutaj nie ma. Król Dąbek to wygryzł ząbkami i dlatego nie było podciśnienia. Teraz mamy tą pompkę, co kupiliśmy od pani szefy za 500 lejów. Założymy i będzie cacy malineczka. Stara część, gdzie troll Dąbek wygryzł mi te takie dwie a tutaj też stara, ale sprawna. Ona na dębowo stanęła. Tak, stanęła na dębowo z jakiegoś powodu i się ukręciło to. A Michał zrobił pełny detailing. Zobaczcie, tu Na już to teraz chodzi. obalanie drzew to i tak szykownie wygląda. Będzie trzeba dużo pasty tempo kupić po tym wyjeździe. Tak, tak, tak. I będzie jak nowa. Lalunia. Tak, perełeczka. Za 25 na Eliksie. Będzie, tak. Dokładnie. Będzie do sprzedania niedługo. Bo samochód kosztuje 7000, ale to co z nim kupujesz, ten klimat, Tą historię. tą historię, to jest warte dużo więcej, no niestety. Jak ja kocham te warunki polowe, tą prowizorkę, tu 50 Cent się obudził, zobaczcie. Jak się obudził? Wyspał się w końcu po tylu dniach. Jest 50 Cent. Maciek, wszystko ok? Everything good! Niestety dziw nam też się, miałam awarię, tu się urwał siłownik, ale że mieliśmy od Toyoty. To jest od Toyoty, ale zaraz dorobimy do Jeepa. Tak, także wszystko się zgadza. Prowizorka musi być. Doktor Maciek, widzę, że sobie nie radzi z przyrządami za bardzo. Ale dlatego może, że tutaj jest mrowisko czarnych mrówek takich dużych i go kąsają cały czas pod pachą. Plan jest taki, że trzeba podnieść silnik do góry, żeby poduszki zmienić.
Wychodzi? Pokaż go, podrzuć tu. Wychodzi? Co tu I- tu jest? O, widzisz, oszczędzali na materiale i tak się to stało, ale ja myślę, że to nie jest wina wcale kierowcy. To jest ewidentnie zmęczenie materiału. Tam. Bo widać, że to pęknięcie było już dawno. Nie przewidzieli. To w ogóle jakoś jest za słaba ta podkładka w tej Ty, ale gumie. popatrzcie, ile tego materiału tu jest w tej gumie. Słabo zatopiony, W mało ogóle gumy. ile tu jest taki grzybek w tej gumie zatopione, no to wiesz, no jak to? Wzięli, zrobili auto turystyczno-offroadowe, a takie badzie w osobówki zostawili. Do całej poduszki to jest uchwyt. To trzeba zgłosić do Audi, niech to poprawią, bo jeszcze ludziom jakieś bidy. Muszą akcję serwisową. Tak, no my robimy akcję serwisową. Bidy narobią ludziom, bo to nie robią dokładnie tych aut. No już powoli kończymy, poduszki siedzą na swoim miejscu, przykręcą ostatnie śrubki i w zasadzie możemy się zbierać i ruszać w dalszą trasę. To nie są żadne tam awarie, są tylko lekkie, małe, drobne niedogodności, naprawdę nie wynikające z tego, że samochód jest zły, tylko z tego, że jest stary i nie wiadomo kiedy to było, czy kiedykolwiek te poduszki były nowe założone, a wątpię. Czyli próbujesz powiedzieć naszym widzom, że Audi się nie psuje? No nie. To dobrze. Tego się trzymajmy. Idziemy nabierać wody ze studni. Zobacz, ten jest silny. Michał, operator studni. Kurwa, mam odbiory techniczne. Ale jaka krótka woda, nie? No bo to jest to, co masz w kranie, bo tu hydrofor jest. Mam te uprawnienia na urządzenia dźwigowe. Tylko celność słaba. Spokojnie jedziemy pod następną. Trochę chyba się zasililiśmy u tych Oni myślą, tam siedzą po tydrze i myślą, kurwa pojebało ich. Zapłacili za jeden nocleg, a już się bawią w studni. Tak, już się w studni bawią, zaraz kurwa tą świnię będą ujeżdżać tam z zagrody. O kurwa. Nie czuć tak! Jesteś zbyt łapczywy, za dużo nabrałeś. Dobra, kurde, to jest studnia głęboka. Zaraz jeszcze Maciek tu będzie prysznic brał. Dokładnie, wsadzimy go na tylko trzeba będzie 2 pustaki dołożyć Tak, z drugiej strony. Puścimy go. Po dość długim zasiedzeniu się na działce naszego gospodarza, jeszcze tylko pożegnanie w rumuńskim stylu i ruszamy dalej w trasę. No żyć nie umierać, fajne tam mają życie, spokojnie, nikt ich nie goni, słoneczko świeci, piękne góry dookoła. Czego chcieć więcej? Ruszyliśmy z noclegu. Dzisiaj przemieszczamy się asfaltowo, jedziemy trochę dalej, jedziemy w góry wysokie, jedziemy do linii śniegu. 21,5 stopnia Celsjusza, godzina 15:36. Pokonaliśmy jakieś 8 km. Postaramy się zaatakować strategikę. Zobaczymy, do jakiego momentu w ogóle uda nam się dojechać, bo w oddali już widać całkowicie białe, zaśnieżone szczyty, więc na pewno jest to nierealne, aby ją przejechać. I zacisk w jeepie stanął dęba. Co tam się piękne wydarzyło? Opowiadaj. To zawsze. Czyli co? Mam problemy z jeepem. Wszystko pod kontrolą. Nasz techniczny Standardowo. wóz numer 2 ma problemy. Tak, ale to tutaj jest taka ekipa, że zostawiam go w dobrych rękach. Jeszcze dobrze nie stanęła, czy już koło odkręcone, nie? Tak, tak, jeszcze no właśnie. Nie, bo hydrauliczny w poziomie ci nie pójdzie. Będzie okej, znaczy nie wiem jaki jest na to pomysł. Czy co, trzeba go jakoś tak... Trzeba ściągnąć zacisk Jak i zwykle. odsunąć gumkę, nalać trochę hydrolu pod gumkę to. i wcisnąć go, wypompować, wcisnąć, wypompować I odskoczy. i powinno mu pomóc. Okej, to jeszcze przydałoby się tak dojść do Dobra, czterech. Jeszcze te trzy zostały. dajcie deskę jakąś. Albo daj. Uczę się. Patrz i ucz się. Tak, następny ja robię. Masz zestaw narzędzi w aucie? Przygotowana jesteś? Na Tak. takie rzeczy? Nigdy ich nie użyłam, ale mam.
Maciek, twoje Audi. I mam fajnych kolegów. Te mrówki. Zestaw Ja też czuję drobne mrowienie. Michał jak zwykle swój ulubiony napój musi napić się. Nie byle gówno, tylko same witaminy. Patrz jaki tu jest człowieku skład. Cała tablica Mendelejewa, czyli co? Same witaminy. No i dobrze. I zakonserwowany. Same witaminy E. Tak, zakonserwowany jestem Tak i jest. człowieku robaki mnie nie wpierdol. Lepsze to niż konserwanty. Tylko że on nie wychodzi Jakkolwiek. równo i go kantuje o tą prowadnicę, wiesz? Ale wyjdzie. Od dołu macie. No od dołu nie podważy, bo od dołu jest nieodkręcony. A tu? To jak to tak nie wyjdzie jak nie odkręcone? Dojebane, nie? O! O. Ale ja mam całe, nie? Tak. Michał, weź tu Kuba musi to sobie ustawić jak w McDonaldzie, menu całe i w ogóle jak lanie kurczę oleju do frytkownicy. To musi być cały schemat, a nie tam pitolenie, oszopenie. Schemat jest taki, zatrzymać się, wyjść z samochodu, popatrzeć, odpalić sobie pecika, popatrzeć, zrobić siusiu. Sprawdzić, czy podłoże grunt jest odpowiedni. When you have a problem with car, call me. Number 5. Everything. To jest karmel? Czy solony? Jaki, nie? To takie kilo 4D, wiesz. Experience. Niesamowite doświadczenia. Proszę mojego specjalistę od wciskania pedała, Żeby pedałować? żeby... To idę pedałować. Słuchaj, uciskaj pedała. Naciskać, uciskać. Hamulec się zapiekł i próbujemy naprawić. Szczerze, mogłoby mieć... Nic się nie bój, Michaelo. Chyba hamulcy Ty, tak, jakbyś przyjechał do niego po zacisk, to by ci kazał kupić cały przedni most. Kurwa, tu mają system zajebisty. Chcesz kupić poduszki do silnika? Okej, no problem, tylko z całym motorem. Chcesz kupić zacisk? No problem, z całym zawieszeniem, z całym mostem. Powinno być git. Rozruchały się troszeczkę. No, nawet nie troszeczkę, to nawet fajnie już. Kosz nieszczęścia. Do auta. Czemu teraz będę tłumaczył ważną rzecz? Tym urządzeniem Maciek, chwytamy koło i nie go do końca, aż idą soki, tylko to trzeba z czuciem, najlepszej kluczem dynamometrycznym, którego niestety nie mamy, ale teraz trzeba Musi w łokciu kliknąć. dokładnie z wyczuciem. O. Brakuje 2 Nm. O, cyk. Rączkami, a nie udarem do końca. 123 Newtony dałeś? Nie, 140 zawsze dokręcam. Po szybkim serwisie jeszcze próba hamulców i jedziemy dalej w trasę. Najsłynniejsza bania w Polsce za te 15 baniek rodą jazda! Tamta dziewczyna mieszka parę myśli 100. Dealer sprzedał za rogiem mu działki 3. Słuchajcie, właśnie skręciliśmy, wjeżdżamy na Transalpinę. Zobaczymy dokąd dojedziemy. Mamy plan, żeby dojechać do Strategiki, ale tak zerkam, to śnieżek widać. No i dojechaliśmy do Transalpiny. Oczywiście zamknięta o tej porze, ale my pojedziemy do góry. No było jest tak? Zobaczymy, co się wydarzy.
Czekaj, muszę zapiąć wszystko co mam. Godność się zapnij. Witajcie, jestem Maciek, znacie mnie już z filmów na tym kanale, wielokrotnie występowałem. Przyjechaliśmy na wyprawę 3 złomki i fajne ziomki. Ja wybrałem taką furmankę Audi A6 C5 Allroad. Wybrałem ją zupełnie przez przypadek. Oglądałem Facebooka sobie rano, przeleciała taka Audiczka. Zobaczyłem zielone wnętrze Recaro i się zakochałem. Musiałem ją kupić. Kupiona Audiczka za 4,5 tysiąca złotych polskich z wybuchniętym zawieszeniem, bo była pneumatyka i auto stało chyba z rok czasu nieruszane. 2,5 litra TDI legendarny, ten, który wybucha, wycierają się wałki i wszyscy się go boją, mówią, że to jest straszne zło. Otóż nie jest to straszne zło, jeździ jak żyletka, zrobiony jakiś tam lekki program, dołożone lekko mocy, nie wiadomo ile, bo to program robiony na kolanie pod sklepem. Pneumatyka została zastąpiona tradycyjnymi sprężynami śrubowymi, dołożone podkładki liftujące, wymienione rzeczy w zawieszeniu, które wymagały wymiany i tyle. Założone opony 29 cali, nalewka MTK, były tanie, za 5 opon 1300 zł, więc tyle co nic. Odzysk inwestycji z samochodu wyniósł 2,5 tysiąca z tytułu elementów z metali szlachetnych w układzie wydechowym. Do tego pozostałości po pneumatyce sprzedane za 6 stówek, więc dość tanio. Z rzeczy takich wyprawowych dołożony został bagażnik dachowy wyspawany na szybko, samodzielnie. Koszt materiałów w zasadzie zerowy, bo leżało wszystko koło garażu, no ale powiedzmy, że 100 zł wymagało i to inwestycji. Oświetlenie dodatkowe z AliExpress, które też leżało w garażu, wszystko tak naprawdę z jakichś tam innych pojazdów wcześniejszych pościągane. Założone Webasto na dach, skrzynki takie wyprawowe, koło zapasowe też jest na dachu. Nie zmieściłoby się w oryginalną wnękę, natomiast w oryginalnej wnęce zmieściło się tyle narzędzi, skrzynka jedna, druga, trzecia, torba cała z narzędziami i tam jest naprawdę ogrom miejsca. Musiałem podczas tej podróży nieco zmodyfikować wygląd pojazdu i jego wyposażenie, mianowicie sukcesywnie odcinać ocierające kawałki plasticzków w nadkolach i osłonę silnika, która odpadła i prawie się urwała, szorowała po ziemi. Natomiast nie wpłynęło to w żaden sposób na pracę silnika. Musiałem zmodyfikować także wloty powietrza, gdyż zamontowałem tutaj kolejne chińskie lampki z AliExpress jako światła do jazdy dziennej. Spełniały swoją funkcję jako światła do jazdy dziennej, natomiast dodatkową ich funkcją było całkowicie przysłonięcie przepływu powietrza przez grill, przez to auto troszeczkę się gotowało przy mocniejszych tam próbach, podjazdach. Wspomnieć trzeba także o tym, że Audi Allroad A6 C5 z silnikiem 2,5 TDI, z innymi silnikami też w przypadku manualnej skrzyni biegów, taka jak jest tutaj, 6-biegowa, występowała opcja reduktora. Nazywało się to Low Range. Jest to strasznie skomplikowany układ, jeśli chodzi o jego sterowanie jakby z załączaniem tego napędu. Sterowany jest w zasadzie sterowany w pełni elektrycznie, natomiast realizowany jest układem hydraulicznym. Pompka pompuje olej, sterownik tego całego magicznego układu otwiera odpowiednie elektrozawory i przesuwka w skrzyni się przesuwa. Oczywiście ten układ był niesprawny,
Więc w pierwszy dzień Audi dostawało straszne baty. Ruszanie pod górkę odbywało się w taki sposób bardzo brutalny, mianowicie gazu na 4000 obrotów i strzał ze sprzęgła, no bo inaczej próbując albo paliło się sprzęgło, no albo samochód stracił moc. Jak wspominałem, to Audi kupiłem całkowicie przez przypadek, urzekło mnie jego wnętrze. Zielone Recaro, fotele piękne, całe wnętrze jest zielone, podsufitka, deska, wykładziny i tak dalej. Wpasowało mi się to auto idealnie w ten wyjazd, gdyż no, dewiza była jakby 3 złomki i fajne ziomki. Fajne ziomki są, jeden z 3 złomków jest tutaj. Na tym wyjeździe Audi po zapięciu reduktora spisuje się moim zdaniem wspaniale. Jest teraz dobre przełożenie. Może w dalszym ciągu nie jest super niskie, ale wystarczające dla tego auta. Da się jeździć bezproblemowo. Auto jest wspaniale wyciszone. Jest w nim naprawdę cicho mimo tych nalewanych opon. Wszyscy tutaj mówią, że słychać mnie z daleka, natomiast ja w środku auta jestem w pełni zadowolony. Nie jest głośno. Kiedyś w ogóle gardziłem samochodami jakby koncernu WAG. Nie lubiłem ich za bardzo. Audi przez przypadek, jak już wspominałem, kupiłem jeszcze z tym legendarnym wybuchającym silnikiem. Natomiast jestem zachwycony tym samochodem. Przez wygodę, przez komfort, przez to jak w środku zajmuje w nim pozycję. Można powiedzieć, że jest szyte na miarę pode mnie, naprawdę ekstra, a jestem wysoki i szeroki. Niełatwo jest mi znaleźć pozycję dobrą w samochodach. Czy kupiłbym to auto jeszcze raz? Jak najbardziej. W ogóle kupiłem sobie już drugie Audi Quattro A6C5 Allroad, też z reduktorem. Tak się zakochałem w tych samochodach. Czy pojechałbym tym samochodem na kolejną wyprawę? Oczywiście, że tak. Wspaniale. Wspaniały jest to pomysł, w ogóle wspaniale mi się nim jedzie i jestem zachwycony. Pięknie, żyć nie umierać. Lubię takie przygody. Mam nadzieję, że w podobnym składzie jeszcze wyruszymy na niejedną taką wyprawę 3 złomkami, z fajnymi ziomkami, inne kraje, może Rumunia w inną porę roku, gdzie dojedziemy znacznie wyżej na szczyty gór, na jakieś 2400 metrów. Byłoby wspaniale. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym Audi i czy wy takim Audi też pojechalibyście na taką wyprawę. Czas ruszyć w górę na podbój Transalpiny. Dzisiaj plan jest prosty. Zrobiliśmy jakieś 90 km asfaltem po to, by dojechać na Transalpinę, która coraz wyżej robi się coraz bardziej biała. Mamy ambicje, więc na pewno coś powalczymy, ale czarno to widzę po tym, co widać tam. Zobaczymy. Na razie Michałowi nie działa napęd naprzód. Nauczeni doświadczeniem starszych kolegów, doświadczonych, upuszczamy ciśnienia. Mamy teraz aktualnie drogowe, bo jechaliśmy trochę asfaltem. Ja myślę, że tak 1,5 na razie to max, a później nawet spuścimy na 0,5, jak będzie bardzo źle. Jak jest, młody? Dobrze, śniegu nasypało. Tam się auta psują. Które? Saikyong! Nie ma napędu naprzód. Dobra, leszcze zostały z tyłu. Pokaż mi czaką, jak A my jedziemy, na razie na samym tyle. Tylko tu się nie wpierdną, tą przepaść, kurwa. Tu nie, co ty, kurwa, pajak idzie na samym tyle, jedź, nie, kurwa. Tu będzie ciekawie. O, zaraz zapniemy reduktora, bo patrz co tu się dzieje. Reduktora na szybki czy na wolny? Na wolny od razu zapniemy. Ale wiesz co, spróbuj to jechać na taśtaszku. No, ale ja nie, dojedziemy. Nie mam na prześwitu. trakcji, na trakcji. No dobra, jedziemy na razie.
Multi, jedź multi. Dobra, dwójka. Idzie, elegancko. No to się obudził. Proszę bardzo. Śpię, nie? Śpiąca królewna. Ale Kuba mówi, że będzie wracał do Polski. Śpiąca królewna. Widzisz, tam jest przed nami? Już się rozbudzę w końcu. Kawa nie pomaga, a że śnieg pomoże. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. I know my mama always said. Co to się Co się tu odpierdala, panowie, to dzik nie robi, zaraz zobaczycie co Suzuki pokaże. To jest normalnie, to jest offroad? To ma być offroad? Offroad to jest tam na dole. Offroad, na dole. Michał z Angiongiem został, w ogóle sprzęgiełka rozkręcają, nic nie działa. Audi nie wiem czemu nie jedzie, Suzuki już jest na górze i zaraz pojedzie dalej. Every town I'm searching for a sign, chasing shadows while I walk that line. I gotta wander in deeper waters, 'cause no, my soul won't rest till it's on its way to somewhere I know I can't explain, but I take that risk, it's the price I'll pay. 'Cause at the end of the day, oh, if you lean on the ones that you love, you will find your way home. Even with the soul that's been out on the run, you will find your way home. And I'll be ready for it. Yeah, I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. I'll keep the Jedyny minus jest brak prześwitu i po prostu ten śnieg nie stopuje na osłonach i na wszystkich. Tak. Ale ogólnie to jedzie sobie o... Rakieta ogólnie, rakieta. Co tam się dzieje z tymi offroadowcami na dole? No, chłopaki pożyczyli ode mnie skrzynkę taką na listy i myśleli, że tam są klucze i próbują te sprzęgiełka złożyć, rozłożyć, nie wiem. Stwierdziłem, że moja osoba jakby nic tam nie wniesie poza moją skrzynką, więc lepiej odjechałem, no. Powiedz, i tyle. Powiedz do kamery, Michał, po co rozpinasz sprzęgiełka? No właśnie, zobacz, mój most się z przodu kręci od... ilu? Od 124 836 mil i żyje jakoś, a jego nie może się przez chwilę nie kręcić i musi to sobie jakoś rozpinać, spinać. Maciek powiedział, że rozepnie reduktor dopiero w Polsce. No i to jest bardzo męskie podejście. Michał, słuchaj, weź się przesiądź do Audi, jak nie robią te sprzęgiełka i dawajcie, jedziemy na górę, bo szkoda czasu. No i co, Jakubuś, na wyjeździe naszym wspaniałym? Podoba mi się póki co. Jeszcze jesteśmy kolegami. Także jest bardzo fantastycznie, świeci piękne słońce. I co? No i w zasadzie jest tylko jeden problem. Nie mamy kolacji dzisiaj. Ale jeszcze z głodu się nikt nie zestrał, więc... That you love, you will find your way home. Oh, just keep your eyes on the stars above, and you'll never be alone. I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. No matter where you're going. Oh.
Gruby, wsiadaj, o. Wiesz na co wychodzi? Że my pierwszy przejeżdżamy tą drogę, bo tu nie ma żadnych śladów przed nami. A Audi już stoi, słyszę na radyjku. A Michał? Michał spuszcza... powietrze są. Audi! O, naparkował koła. Cześć Michał. Czekaj. Ty, ale wiesz o tym, że na tym śniegu nie było żadnych śladów, my jesteśmy pierwsi. No pierwsi jesteśmy, tutaj nikt nie jechał, nie ma szans. Przebijamy się tutaj po tym śniegu i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Widzisz tam jakieś ślady do przodu? Zima zaskoczyła drogowców. Ale wiesz, że tu nikogo nie było przed nami? No nie było. Ale spróbujemy, no trzeba jechać. To do przodu, to nie będziemy się cofać, nie? Nie. Tak mi już powiedz, kurde. Daleko nie dojechał. No nie pokazał się. A i tak sobie dzielnie radzi. Dokładnie. Ale ty jesteś za miła. No i w sumie to po to przyjechaliśmy, żeby dojechać jak najwyżej się da, jak najdalej wjechać na Transalpinę. Z założeniem takim, żeby dojechać do strategiki. Czy nam się uda, nie wiem, bo tu nikt przed nami wcześniej nie jechał. Jesteśmy pierwsi, widać tylko ślady skuterów tutaj dookoła. Na pewno nikt autem nie wjeżdżał. Strategika już za rogiem, bo jakieś 200 metrów stąd, ale nie wiem, czy nas ten odcinek nie pokona. Jest strasznie głęboki śnieg, strasznie mokry, ale powalczymy jeszcze do nocy, jakieś 2 godziny. Michał tutaj prawie boka strzelił. Ale co Maciek, fajnie co? No, quattruje, Tylko się gotuje? to ciepło mu się robi, no. Tu się napycha wszystko, wiesz, nie ma przepływów. No. Przez to.
Wiesz jak ten silnik pracuje w tym masku? A kto to teraz przyjedzie, żeby mnie wyjąć? Ty, ale wiesz, że jak dajesz gazu, to silnik prawie 5 cm tak się przemieszcza? Tak? No kurde. Ej, kto tu teraz przyjedzie, żeby mnie wyjąć? Jak opiszesz tą sytuację? Miło tu i przyjemnie. Mało ludzi, ruchu praktycznie nie ma, słoneczko świeci. Czekam, aż za 2 godziny po mnie przyjadą stamtąd. Zagotowała się? Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym tripie, bo wydaje mi się, że on jest pojebany. I to naprawdę mocno pojebany. Ale fajny przez to. Zaraz Paweł wywróci i gra w gitarę na dach. Przestaje iść, więc... No tak. Nie stoisz na dwójce? Nie, na dwójce nie. Na trójce też. Co to, że na taką dziecinadę zrobił? Misja wykonana! Romania 2026 Expedition wytyczyła trasę pierwszą przez śnieg na Transalpinie. Quattro wykłatrowało najdalej. 3 weeks later. Bo co wiesz, co jest ważne w jeździe po śniegu? Technika, nie pałowanie. Zobacz, chłopaki tam, mundziak wklejony, ten prawie na dachu, tamten się opala. No tam nie ma techniki, my pojedziemy technicznie. Jeszcze jakbyśmy upuścili dyczko od ciśnienia, to byśmy to zrobili jeszcze lepiej. Jest po 1,5. Technika musi być techniką. Nie oglądałeś YouTube'a? W YouTubie pokazują takie rzeczy przecież. Na Stasiu mówisz? Na YouTubie takie rzeczy pokazują, kurwa. Ja chcę po swojemu! Nie będę jechał w kolejny drugi raz, bo to bez sensu. Krzykniesz Karolinie, żeby po Michała zjechała ciutkę niżej? Kuba! Kuba! Już Kuba krzyczy do Karoliny, żeby zjechała po ciebie. I co? Można? Można? Technika, doświadczenie, lata praktyki, a nie łutututu. Łutututu, kuźwa. Zobacz. Ale dumny z Od siebie samego jest. gozika podjechałem i my pojedziemy do góry. Pojedziemy tak do góry zaraz. Właśnie widzę, że fajnie, powolutku, nie? Tak. No ja nie mam prześwitu, to nie ma szans na takie coś. Dawaj Leszczu i zjedź z Audi na tam ci drogę robił. Weź ty quattro, zjedź Leszczyku, bo ja będę drogę tam ci robił zaraz. Speed and power, that's the solution. Ale do takiej jazdy to możesz zajechać 10 metrów niżej. Dawaj do przodu, Kuba. Ale jak macie złapać? Maciek! Weź, puścimy cię i odjedź! Puścimy cię i pojedziemy pierwsi! Ty, a może mnie od razu wyciągniecie? czy nie? Tak, od razu cię, no. Zderzaki, on tu cały rak siedzi. Ja wiem. Michał jest bardzo zły, że nawet tu nie mógł dojechać i teraz rzuca mięsem na lewo i prawo. A my musimy dojechać dalej niż Audi. Nie będzie tak, że Audi zrobi nam wstyd. Dlatego jest To Jocie. Jest doświadczony driver, jest w miarę dobre auto i jedziemy. W miarę. Ty, jedyneczka, wolny gaz i działa. Co, mówisz, że spuszczamy na pół bara? Nie. Człowieku, nie pytaj no. Kurwa, to może wąchać kurwa spaliny V8, kurwa. LPG z tyłu może wąchać. Nie wiem czy wiesz, ale jest mnie teraz ostro.
Zrobiliśmy chyba rekord, Znaczy tak, żeby Michała ale dalej nie pojedziemy. W sensie nie mamy już tyle dnia, bo zaraz słońce zajdzie. Zaraz słońce zajdzie i tu będziemy spać, a nie chcemy tu spać, więc chyba trzeba zawrócić. I teraz będzie myk, jak tu zawrócić. Na wstecznych podjedziemy, co do tyłu. Tak. No. Ale Kuba, umie się? Technika Umie się, faktycznie, umie się. delikatnie, powoli było widać. Tasie. Nagrane dla potomnych. Jakbyśmy tu byli o 10 rano, dojechalibyśmy. Pomału. Tylko, że nie mamy czasu już, bo jest która? 19. Tak. I słońce zachodzi, zobacz. W tych oto pięknych okolicznościach. Tam już 2 zakopane, trzeci jedzie zakopać, Karolina zmądrzała na boku. Co by ten biedny Michał bez nas zrobił, co? Kubuś? No nocowałby tutaj z tymi, z niedźwiedziami. Jedzie. Ale na szczęście przeprosił nas, powiedział, że to jest najlepsza. Trzymasz kamper? nie pojechało, to bym się popchnął z rozpędu. Nie, na szczęście powiedział, że to jest najlepsza. Tak. Uznałbyś coś Toyoty. Daj to, nagraj. No, włączyłeś? O kurwa. Dopiero buty wysuszyłem w 50 stopniach, prawie mi się rozkleiły od ogrzewania. No i łopatowanie. Wyciągarka dzisiaj się wysuszyła na pewno w środku, jak jakieś zostały w niej stara woda jeszcze z ostatnich wyjazdów. Dzielnie walczy. Michał lubi prace śniegowe przy pełnym słońcu, takim prawie że zachodzącym, pięknym. W takich okolicznościach to się całkiem inaczej pracuje. I poszło. Dobra. Kończymy dzisiejszy dzień pomału. Udało nam się wjechać na 1900 metrów nad poziomem morza na Transalpinę. Uważam, że to jest ogromny sukces, tym bardziej, że tam nie było wcześniej żadnych śladów. Ale mamy mały problem. Nie zaopatrzyliśmy się w żadne jedzenie. Znaczy mamy to, co mamy, ale nie mamy nic świeżego, nic nowego, więc zrobimy jedzonko z tego, co mamy. A myślę, że coś się znajdzie. Także tak dzisiaj kończymy dzień w pięknych okolicznościach, bo jesteśmy przy pięknej rzece, piękne góry koło nas. Będzie fajnie. Kolacja. Tak jest. Przy świecach. Tak jest. Dzisiaj co? Jak było? Fajne były te podjazdy po śniegu, nie? Oczywiście, quattro tam wykwaterowało tyle, że ho. No. Quattro dzisiaj, kurde, zgrało. Challenge. Chyba nie. No jak to nie? Jeżeli jesteście ciekawi, jak skończyła się nasza przygoda, to zapraszam Was na ostatnią część, która pokaże się już niedługo na YouTubie, a tam będziemy próbować wjeżdżać na strategikę od dołu. Zobaczymy niedźwiedzie, przejedziemy się opuszczonym mostem kolejowym, no i poznacie Sangyanga. Także do zobaczenia w terenie. Pozdrawiam.